dzisiaj będę mówił tylko i wyłącznie o modułach, o naszym portfolio, o technologii, którą wykorzystujemy i o rozwiązaniach, które oferujemy w 2026 roku, czy będziemy oferować w 2026 roku. Kilka słów o firmie. Jesteśmy w tym momencie pierwszym, największym producentem modułów fotowoltaicznych w Europie. Osiągamy najlepszy wolumen. Dysponujemy możliwościami produkcyjnymi sięgającymi 110 gigawatów mocy rocznie. W Europie mamy silną pozycję w wszystkich, w zasadzie największych rynkach, również polskim. Działamy zarówno z klientami, którzy operują na segmencie residential, jak i w segmencie C&I czy utility. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, rozwijamy nasze dwie linie produkcyjne, czyli linię dotyczącą konstrukcji montażowych oraz magazynów energii, jak i do konstrukcji montażowych warto też wspomnieć o trackerach. W kwestii naszej obecności w Europie jesteśmy obecni tak jak wspomniałem, we wszystkich krajach. W większości mamy swoich reprezentantów. 3 biura w Europie znajdują się, czyli mam tutaj na myśli główne biuro w Szwajcarii, mamy również biuro w Monachium w Niemczech oraz biuro w Madrycie, gdzie również posiadamy zakład produkcyjny, który zajmuje się produkcją trackerów. Przechodząc do naszej oferty, czyli do naszych rozwiązań, które posiadamy i rozwiązań technologicznych oraz produktowych. W kwestii technologii chciałbym wspomnieć o kilku istotnych aspektach. Pierwszy z nich to to, że Trina Solar my wdrażaliśmy w 2020 roku technologię TOPCon i sukcesywnie rozwijamy ją w dalszym ciągu. Tutaj na tym slajdzie można zobaczyć, jak technologia TOPCon stała się dominującą na rynku, czyli wyparła technologię PERC względem ostatnich lat. Technologia PERC, która przez lata była główną technologią, ale osiągnęła jakby swój maksimum swojej efektywności, swojej wydajności. Powyżej 22% sprawności moduły wykonane w technologii PERC nie są w stanie już wyprodukować więcej, nie są w stanie osiągnąć lepszych parametrów. Dlatego też technologia TOPCon to jest ten następny krok, w który fotowoltaika zmierza. Widzimy tutaj, że market share w tym momencie producentów, którzy produkują TOPCony, to jest ponad 80%, także będzie to się utrzymywało w kolejnych latach. Kilka słów o innych technologiach i porównanie ich względem TOPConów. Oczywiście dwie pozostałe poza TOPConami jest to technologia back contact oraz heterojunction. Najpopularniejsza z nich to jest z tych dwóch jest to technologia back contact. Naszym zdaniem i według naszych analiz to, co my widzimy porównując te oba moduły, jak się zachowują szczególnie w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej, to możemy tutaj wspomnieć o dwóch istotnych aspektach, czyli moduły TOPCon lepiej zachowują się w środowisku z mniejszym nasłonecznieniem, kiedy moduły pracują wcześnie rano lub późno wieczorem oraz przy niższym napromieniowaniu czy natężeniu promieni słonecznych, czyli są to warunki charakterystyczne dla Europy Wschodniej i Europy Centralnej. Moduły TOPCon, tak jak dostrzegamy, produkują więcej energii w pochmurne dni niż moduły back contact. Poza tym oczywiście bifacjalność modułów TOPCon jest istotnie lepsza, ponieważ w technologii TOPCon osiągamy w tym momencie 85% bifacjalności. Oczywiście heterojunction w
technicznych parametrach pozostaje tą wiodącą technologią, jednakże to, co jest istotne, to jednak koszt nabycia czy produkcji modułów w technologii heterojunction jest istotnie wyższy niż ten z technologii TOPCon oraz backcontact. Z tego tytułu rozwijamy w tym momencie właśnie technologię TOPCon. Mówiąc o naszych rozwiązaniach na rok 2026, chciałbym przedstawić nasze rozwiązania, które promujemy obecnie w Europie. Czyli tak jak wspomniałem na początku, moduły Chilina Solar jest producentem modułów zarówno dla segmentu residential, jak i C&I czy utility. Z tego tytułu wprowadzamy na rynek, czy nadal wprowadzamy do produkcji moduły o zakresach mocy od 450 do 470 W, czyli to są moduły, które najlepiej sprawdzają się właśnie w segmencie residential dla domów jednorodzinnych. To, co jest istotne, to to, że wszystkie nasze moduły są wykonane w technologii glass-glass, co również według naszych badań technologia glass-glass jest najbardziej kompatybilna z technologią TOPCon. Przechodząc dalej do modułów do 520 W, tutaj systematycznie zwiększamy nasze powerbiny z tego powodu, że rynek zmierza w kierunku modułów o większej mocy. Dlatego też 520 W to jest maksymalny zakres mocy, jaki w najbliższych dwóch kwartałach będziemy osiągać dla modułów C&I-owych. Kilka jeszcze istotnych aspektów to to, że w segmencie residential naszą wiodącym rozwiązaniem są moduły o grubości szkła z obu stron 1,6 mm. Obecnie wprowadzamy linię Shield, czyli moduły z grubszym szkłem o grubości 2,5 mm z jednej strony i 2 mm z drugiej strony. Nieco cięższe, ale odpowiednie dla rozwiązań właśnie firmowych, gdzie jest wyższe wymaganie dotyczące chociażby przepisów przeciwpożarowych. O tym wspomnę jeszcze w następnej części prezentacji, za kilka chwil. Przechodząc jednak do segmentu utilities, tutaj również mamy 3 w zasadzie w tym momencie moduły, czyli moduł o mocy do 650 W, zarówno w wersji z szkłem 2 mm na 2 mm, jak i 2,5 mm na 2,5 mm dla bardziej wymagających warunków pogodowych, oraz największy moduł, jaki mamy, czyli NEC 21C. To jest moduł, którego zakres mocy będzie sięgał do 735 watopików w tym roku. Największy moduł z naszej oferty, ale również taki, który widzimy wyraźnie, że najlepiej sprawdza się w dużych projektach utilitiesowych o mocy przyłączeniowej powyżej 20 czy 30 MW przynajmniej. I ostatni moduł, który jest na tym slajdzie, to moduł z linii Honey, czyli ten, który wymiarowo bardzo przypomina moduły, które były produkowane 10 czy 15 lat temu. Jest to nasza propozycja dla inwestorów, którzy szukają produktów, szukają modułów do tak zwanego repoweringu, czyli wymiany starych modułów na nowe. Jeżeli instalacja jest już ma kilkanaście lat, jest już spłacona, w łatwy sposób te moduły można wymienić, nie naruszając konstrukcji montażowej. Tutaj jeszcze krótka wizualizacja tego, jak wyglądają nasze moduły pod względem powerbinów, czyli tak jak wspominałem, od 440 do 470 W dla segmentu residential, od 500 do 520 W w segmencie C&I, czyli to są rozwiązania, które najbardziej interesują instalatorów czy też mniejszych dystrybutorów, ale tak jak
tak jak opisałem, posiadamy również te produkty dla dużych instalacji o mocy do 650 W, które osiągniemy w najbliższe kilka kwartałów. No i ten największy moduł, czyli moduł NEC 21C20, który sięgnie mocy do 730, docelowo nawet 740 W. Także opisując bliżej nasze portfolio produktowe dotyczące modułów, to, czym my się zajmujemy, to co wyróżnia Trine Solar w odróżnieniu od innych, jakie jest nasze podejście w kwestii modułów, szczególnie residentialowych, to, że nasze moduły, dążymy do tego, żeby nasze moduły były jak najbardziej kompatybilne ze wszystkimi możliwymi falownikami na rynku. Co za tym idzie, dążymy do osiągnięcia jak najniższego natężenia naszych modułów przy względnie wysokim napięciu, co widać tutaj na załączonym slajdzie, czyli jesteśmy w stanie, nasze moduły pracują na niskich prądach, czyli dzięki temu jest to atut dla falowników, które są właśnie dostępne w segmencie residential i to podejście mamy zarówno dla segmentów, dla modułów o powerbinach do 470 W, jak i tych większych do 525. To jest w naszej ocenie to, co pozwala osiągnąć jak najlepszy stosunek produkcji energii elektrycznej do parametrów prądowo-napięciowych. Mówiąc o budowie naszych modułów, oczywiście tak jak wspomniałem, Glass to jest wiodąca technologia, ona już zastępuje backsheet. Jesteśmy w stanie dostarczać różne konfiguracje naszych ogniw. Mam tutaj na myśli zarówno z folią POE, jak i EVA. Tutaj zależy to wszystko od uwarunkowań konkretnej inwestycji. To, co jest również istotne, dlaczego zdecydowaliśmy się na technologię Glass w konstrukcji, to, że jest to technologia, która pozwala na osiągnięcie jak najdłuższej żywotności modułu, ponieważ w wypadku backsheetów głównym problemem modułów backsheet było penetracja wilgoci przy ekspozycji na wymagające warunki atmosferyczne. Tutaj Glass rozwiązuje ten problem, ponieważ zarówno górna, jak i dolna część modułu jest zabezpieczona szkłem. To jest wszystko zgrzewane i hartowane termicznie, dzięki czemu nasze badania i nasze analizy wskazują na to, że faktycznie ten problem został rozwiązany i główny problem, jaki miały backsheety, w tym momencie już w wypadku modułów Glass nie występuje. Przechodząc omawiając nieco bardziej szczegółowo te moduły, o których mówiłem wcześniej, czyli te moduły, na których skupiamy się najbardziej w promocji, to linia produktowa Shield, o której wspomniałem, są to moduły, których grubość szkła wynosi 2,5 mm z frontu i 2 mm z tyłu. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ jest to odpowiedź na zarówno potrzeby klientów, którzy szukają modułu o najwyższej możliwej klasie ognioodporności, czyli A+A. Jest bardzo niewielu producentów, którzy w tym momencie zabezpieczają ten rynek, a popyt na tego typu rozwiązania rośnie, ponieważ jest to technologia, którą szukają właściciele magazynów czy budynków użyteczności publicznej, gdzie te wymagania przeciwpożarowe są bardzo duże. Ten moduł z uwagi na grubsze szkła jest w stanie również wytrzymać uderzenia gradu o średnicy 55 mm w przypadku testów IEC czy 40 mm w przypadku testów HV4. Zatem jest to rozwiązanie, które jest skierowane dla inwestorów, którzy szukają jak najlepszego zabezpieczenia swojej instalacji w przedziale
kilkunastu lat, powiedzmy. To, o czym wspomniałem jeszcze przy prezentacji naszego portfolio, to moduł Honey. Jest to świetne rozwiązanie właśnie dla inwestorów, którzy szukają repoweringu, czyli ponownego zwiększenia mocy swoich instalacji, które pracowały od kilkunastu lat. To, co jest istotne, to to, że parametry prądowo-napięciowe są bardzo podobne do tych modułów, które były sprzedawane 10 czy 15 lat temu, a tych modułów bardzo często, czy nawet tych producentów nie ma już na rynku, a na pewno nie ma modułów, które oni produkowali, więc są to moduły, które są kompatybilne z głównymi falownikami dostępnymi na rynku, i które były wtedy dostępne na rynku. Te moduły mogą być łączone w stringach z modułami od innych producentów, jak i to, co wspomniałem na początku, nie ma potrzeby naruszania konstrukcji montażowej przy wymianie tych stringów na nowe. Czyli istotnie ogranicza to koszty takiej operacji. Konstrukcja montażowa może zostać, a moduły zostają wymienione na nowe. To, co jest jeszcze istotne, to posiadamy kilka nowych rozwiązań, nie tylko jeśli chodzi o cięższe moduły, ale również wprowadziliśmy na rynek super lekki moduł o mocy do 520 W, ale z masą nieco ponad 15 kg. Tutaj zdecydowaliśmy się, to jest rozwiązanie, które będziemy stosować przy starszych budynkach. Tutaj siłą rzeczy musieliśmy zrezygnować z tej technologii glass. Zostaliśmy przy backsheetie, ale jest to moduł, który będzie miał podobne parametry mechaniczne do tych, które mają moduły NEG 18, czyli tych z podwójnym szkłem. Jednakże jest to tutaj zastosowanie, jest produkt niszowy właśnie dla pewnych klientów, którzy potrzebują modułów super lekkich. Drugim takim specjalnym produktem, który posiadamy, są to moduły anti-dust, czyli moduły, które nie posiadają, czy mają zlutowaną jedną część ramy, co powoduje, że ich zabrudzenia są istotnie niższe niż podobnych modułów, czy bliźniaczych modułów, które używamy w zakresie mocy od 630 do 650 W. To rozwiązanie z kolei jest skierowane dla inwestorów, którzy przeprowadzają instalacje w uprzemysłowionych regionach, czy blisko fabryk, blisko zakładów produkcyjnych, gdzie to zapylenie jest dużo większe, dzięki czemu ograniczamy tutaj koszty związane z koniecznością mycia tych modułów, czyszczenia ich, ponieważ jak wiadomo, jeżeli nie wyczyścimy ich i te moduły są zabrudzone, zapylone, to ich produkcja istotnie spada. Kilka jeszcze słów o tych największych modułach z naszej oferty, czyli tutaj mamy NEDA 19, czyli moduł, tak jak wspomniałem, o grubszym szkle, z 2,5 mm z dwóch stron. To jest produkt, który jak najbardziej odpowiada na potrzeby tych klientów, którzy szukają jak najbardziej wymagających modułów i tych, którzy szukają modułów, które mają jakby za zadanie być jak najbardziej wytrzymałe. Z kolei moduł NEG 19 RC20, czyli ten, który jest na tym slajdzie, jest to moduł, który stosujemy w przypadku dużych projektów utilities, ale tych, które mają dosyć wymagające wymagania terenowe. Mam tutaj na myśli bardziej górzysty teren, który uniemożliwia budowę dłuższych stringów. Dlatego tutaj jest to moduł, który ma troszeczkę mniejszy prąd. Pozwala to na ograniczenie długości stringu, ale też z zachowaniem odpowiedniej mocy. W kwestii modułów Shield, o których zacząłem mówić, 2,5 mm z dwóch stron sprawia, że moduł jest odporny na grad, tak jak wspomniałem,
do 55 mm po testach IEC. Również to, co jest kluczowe, to to, że posiada on zgodnie z swoim bliźniakiem najwyższą klasę ognioodporności A+A. Tutaj to rozwiązanie, to co widzimy to w zastosowanie tych modułów, na pewno przy projektach hybrydowych, gdzie gdzie obok paneli fotowoltaicznych znajdują się również instalacje wiatrowe. Tutaj wiatr, istnieje możliwość, czy istnieje zagrożenie, że na wiatrakach zawsze osadza się szron, na łopatach tych wiatraków, które ograniczają, czy jakby tworzą zagrożenie, że łopaty tych wiatraków będą rzucały lodem w moduły fotowoltaiczne. Tutaj mieliśmy już kilka przykładów, czy kilka inwestycji, w których rozwiązywaliśmy podobne problemy. Zatem to jest mniej więcej ten zakres, czy taka sytuacja, w której te moduły mogą mieć i będą miały swoje zastosowanie. I oczywiście największy nasz moduł do 740 W, czyli NEC 21C. To jest nasze w tym momencie wiodące rozwiązanie, które stosujemy najczęściej w największych instalacjach. Tutaj możemy pozwolić sobie na budowę najdłuższych możliwych stringów, które osiągają jak największe moce. Obniża to istotnie koszty CAPEX-owe, ponieważ większy moduł oznacza mniej kosztów okablowania. Redukujemy tutaj koszty pracy wynikające z montażu tych modułów. Zatem jest to rozwiązanie, które na pewno zasługuje też na szersze omówienie, ponieważ w naszym zespole często spotykając się z klientami, rozmawiamy z nimi i tłumaczymy im, pokazujemy, jak większy moduł może istotnie zredukować koszty zarówno CAPEX-u, jak i OPEX-u oraz zwiększyć produkcję z 1 hektara czy z konkretnego obszaru ziemi. Kończąc, zamykając tę prezentację, chciałbym jeszcze wspomnieć o o wsparciu technicznym, jakie dajemy. Trina Solar jest współpracownikiem, współpracujemy i jesteśmy klientem największych instytucji badawczych w Europie, czyli TÜV, czyli RETC, czyli Kiwa. To są laboratoria, wszystkie nasze główne moduły są testowane w tych laboratoriach, co gwarantuje każdemu inwestorowi to, że nasz produkt posiada najwyższą, jaką jesteśmy w stanie zapewnić jakość techniczną. Ponieważ działamy w całej Europie, współpracujemy również z takimi laboratoriami, czy takimi instytucjami jak Certisolis, certyfikując moduły pod względem niskiej produkcji, czy niskiej emisji dwutlenku węgla. Współpracujemy z EPD, z kwasem, co jest kluczowe w wypadku zachowania równowagi i odpowiedniego zachowania naszych modułów po utylizacji, czyli to, że zapewniamy naszym klientom to, że nasze moduły mogą być utylizowane, recyklingowane. Jesteśmy w zgodzie z doktryną WEEE, także wszystkie te rzeczy dotyczące również tego, co dzieje się z naszymi modułami po końcu inwestycji, również jest zabezpieczone. Także ja ze swojej strony dziękuję za uwagę i tak jak mówię, polecam się na przyszłość, polecam uwadze nasze moduły i to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzięki.